Takie pyszne grzanki umieściłem wewnątrz kaczki, którą wędziłem i piekłem. Było pysznie. Zobaczcie, jak to zrobiłem. Film ma rozdziały. To drugi pomysł na kaczkę wykonany w ekogospodarstwie pana Tomasza i jego rodziny. Link do poprzedniego odcinka wyświetla się na ekranie i tam też jest więcej informacji o samym gospodarstwie. Tutaj tylko krótka zajawka. Ta ekohodowla znajduje się na południu Polski. Zielone tereny, żyzna ziemia i nie widać śladów przemysłu w okolicy. Tutaj stosowany jest chów pastwiskowy drobiu. Co to oznacza? Że kaczki, gęsi, kury, perliczki przebywają w mobilnych kurnikach z dużym dostępem do trawy, ziół, owadów i słońca. Mają sporą swobodę ruchu, którą wykorzystują z ochotą. Kurniki, gęśniki, czy jakby je nazywać, mają sporą przestrzeń do dyspozycji. Drób ma typowe zachowania stadne, więc trzyma się razem, ale ma dostęp do przestrzeni, z której może korzystać. Jak w tej chwili widać, gąski cieszą się swobodą i z ochotą korzystają z dostępnej zielonej trawy. Jak chętnie, to widać na tym zdjęciu. Świeża trawa po jednej stronie, a z drugiej już wykorzystana. Co się wtedy robi? Przesuwa się cały kurnik. Robi się to codziennie. To film przyspieszony. W rzeczywistości jest to znacznie wolniej i z ludzką asystą, bo w środku jest drób i to na różnym etapie rozwoju. Ptactwo jest chronione, zadbane i dlatego zdrowe. Dzięki takiej hodowli otrzymywane jest mięso o wyjątkowych walorach smakowych i zdrowotnych. Więcej informacji o gospodarstwie znajdziecie w poprzednim odcinku, do którego link podałem także w opisie. A teraz czas na przepis. Witam Was serdecznie w przepięknych okolicznościach przyrody. Jak jechałem tutaj, to chyba przez pół godziny żadnego przemysłu z okien samochodu nie widziałem. Naprawdę czyste, bardzo czyste tereny, a na tych polach przede mną pasą się w tej chwili kaczuszki. A ja mam zamiar jedną z tych, nawet dwie w tej chwili, przygotować na dzisiejszy wieczór, który razem z gospodarzami będziemy celebrować. Co będę robił? Mam przed sobą chleb i od tego zacznę. Pokroję na kawałeczki, podsmażę na patelni, żeby mieć takie grzaneczki. Potem przygotuję kaczki do dalszej obróbki. Wszystko opowiem w trakcie. Nie będę teraz tutaj szczegółami rzucał. W każdym bądź razie idea jest taka. To jest czyste tereny, hodowla ekologiczna. W związku z powyższym to mięso powinno być jak najbardziej przedniego smaku. I tego smaku w żaden sposób zakłócać nie wolno. Dlatego użyję tylko soli, użyję tylko odrobiny pieprzu, a resztę będzie robiła temperatura. Zresztą wszystko zobaczycie. Ja się biorę za przygotowanie. Zaczynam od krojenia miejscowego chleba, ale zobaczcie, jaki to chleb. Aż żal z niego grzanki robić. Rozdrabniam na dość spore kawałki. Podsmażam je na oleju, aż się lekko zarumienią. A tak wyglądają na koniec. Kaczuszki osuszone. Tak jak powiedziałem, sól i pieprz, nic więcej. Do środka wrzucę grzanki. Obetnę jeszcze szyję i można je albo wykorzystać do jakiegoś wywaru, albo można też włożyć do środka pomiędzy grzanki, żeby się razem z tym wszystkim upiekły i też smaku trochę tym grzankom oddały. Zresztą te grzanki, które będą w środku, nabiorą smaku od pieczonej kaczki i będą świetnym wypełnieniem, świetnym dodatkiem do całości potrawy. No dobra, wystarczy znowu gadania, czas się brać za robotę. Odcinam kaczce szyję, można też odciąć kuper.
Nacieram tuszki z zewnątrz solą i pieprzem, a w środku tylko solą. Odciętą szyję wkładam do korpusu i wypełniam go także grzankami. Dość ścisło. Otwory w tuszkach po obu stronach zapinam wykałaczkami. Kaczki układam na ruszcie wędzarni, pod spodem miski, żeby potencjalny tłuszcz do nich kapał. Wędzę bukowym dymem w temperaturze nie niższej niż 60 stopni. Teraz jest trochę czasu wolnego i można pozwiedzać posiadłość, pogadać z właścicielem i zapoznać się z inwentarzem. Po 2,5 godzinie można byłoby przerwać, ale ja jeszcze dołożę, co najmniej godzinę. Teraz jest świetnie, a po pieczeniu skórka będzie bardzo miękka i o czekoladowym kolorze. Aromat dymu i smak wędzenia będzie bardzo wyraźny. Kaczki zawijam w papier do pieczenia oraz w metalową folię jako drugą warstwę. Teraz te pakunki wkładam do mis metalowych i wstawiam do wędzarni. Temperatura 150 stopni. Czas wstępnie 4 godziny. Kominek wędzarni zamknięty, żeby nie tracić ciepła. Ja ponownie miałem przerwę w działaniach, ale dla Was ten czas upłynął błyskawicznie. Zaglądam do środka. Tak jak mówiłem, kolor niemal czekoladowy, a mięso bardzo, bardzo miękkie. Jak widać, nogi z łatwością się od kaczki odrywają. Pachnie cudnie. Mięciutkie, odchodzące od kości. Pyszne, porządne mięsko. 150 stopni wędzarni. Kilka godzin robi swoje. Jeżeli otwieracie i się okazuje, że kostki tak łatwo nie wychodzą, to trzeba to jeszcze zostawić. Ale 3-4 godziny sprawę powinny załatwić. Pyszne. A do tego jeszcze, nie wiem czy mi się uda wziąć, bez widelca, grzaneczki
już nie chrupkie, ale nasączone tym smakiem mięska. Jak się podobało, to zapraszam na kolejne odcinki. Dajcie łapkę w górę i napiszcie, czy Wam się przepis podoba, a ja muszę nakarmić gospodarzy, którzy już tutaj czekają. Na razie, trzymajcie się, hej.